Zanim Polska miała granice, które znamy dzisiaj, istnieli już ludzie dosiadający opancerzonych koni, składający przysięgę wierności władcy i noszący na piersi herb, który przetrwał wojny, najazdy i wieki zapomnienia. Niektóre z tych nazwisk istnieją do dziś. I może, choć nigdy sobie tego nie wyobrażałeś, jedno z nich przewinęło się także przez Twoją własną rodzinę. Zanim przejdziemy dalej, krótka uwaga. Większość osób ogląda te filmy na telewizorze, więc łatwo zapomnieć o subskrypcji. Jeśli lubisz odkrywać historię skrytą za nazwiskami, subskrypcja pomaga temu kanałowi rosnąć i pozwala, by te zapomniane historie trafiły do większej liczby osób. To naprawdę ważne dla przyszłości tego kanału. Bardzo dziękuję za wsparcie. Aby zrozumieć, skąd wzięły się te nazwiska, trzeba wrócić do czasów, gdy Polska wciąż się kształtowała jako królestwo. Między XII a XV wiekiem, pod panowaniem dynastii Piastów, a później Jagiellonów, ziemie polskie były patchworkiem gęstych lasów, rzek zamarzających zimą i wiosek otoczonych drewnianymi palisadami. Nie istniała jeszcze stała armia w takiej formie, jaką znamy dzisiaj. Istniała natomiast klasa zbrojnych mężczyzn dosiadających koni, szkolonych do walki od dziecka, którzy otrzymywali ziemię od króla lub księcia w zamian za wojskową wierność. Ci ludzie stanowili podstawę tego, co później stało się szlachtą, jedną z najliczniejszych w całej Europie, sięgającą w pewnych okresach nawet 10% populacji. I właśnie tutaj rodzi się nazwisko w formie, jaką znamy. W przeciwieństwie do innych narodów europejskich, gdzie nazwisko często pochodziło wyłącznie od zawodu, w średniowiecznej Polsce rycerz otrzymywał ziemię, a z tej ziemi rodziło się jego nazwisko. Przyrostek ski albo cki, tak powszechny do dziś, znaczył dosłownie ze albo należący do danego miejsca. Rycerz nazywany z Tarnowa stawał się tarnowskim. Rycerz z Tęczyna stawał się tęczyńskim. Nazwisko nie było jedynie sposobem identyfikacji. Było tytułem, dowodem posiadania, świadectwem, że dany człowiek otrzymał od samego królestwa honor i ziemię. Nazwiska te przetrwały, bo przetrwały herby, zamki i kościelne rejestry, które zapisywały, kto co posiadał. Wiele z nich istnieje do dziś, wyryte na kamieniach zamków leżących w ruinach, rozsianych po Małopolsce i poza nią. Życie rycerza w tamtych czasach nie było żadnym wygodnym przywilejem. Większość tych ludzi musiała sama opłacić swoją zbroję, swojego bojowego konia i wyposażenie służących, a wszystko to podczas zarządzania ziemiami, które często były atakowane przez sąsiednie plemiona, przez wojska zakonu krzyżackiego nadciągające z północy, albo prostu niszczone przez nieurodzaj i surowe zimy. Wiele z tych pierwszych nazwisk prawie zniknęło w tym procesie, odnotowane raz w jakimś dokumencie kościelnym i nigdy więcej nie wspomniane, bo męska linia po prostu nie przetrwała kolejnych wojen. Nazwiska, które możemy śledzić do dziś, są w rzeczywistości wyjątkami, rodzinami, którym wystarczyło szczęścia, by zachować ziemię, potomstwo i dokumenty przez pokolenia nieustannego konfliktu. Pierwsze nazwisko, które poznamy, to Sobieski. Niewiele osób kojarzy to nazwisko z czymkolwiek poza jednym człowiekiem, ale historia jest znacznie starsza i znacznie szersza niż się wydaje. Nazwisko jest związane z miejscowością w centralnej Polsce, prawdopodobnie wywodzące się od starego słowiańskiego terminu związanego z osobistą własnością, choć lingwiści wciąż dyskutują o jego dokładnym pochodzeniu. Rodzina Sobieskich pojawia się w dokumentach historycznych już w XVI wieku, związana z drobną szlachtą Małopolski. Jednak to w wieku XVII to nazwisko zdobyło ostateczną historyczną wagę. W 1683 roku człowiek imieniem Jan Sobieski poprowadził największą szarżę kawalerii zapisaną w historii Europy podczas odsieczy wiedeńskiej, na czele groźnej polskiej husarii, jeźdźców okrytych orlimi piórami i błyszczącymi zbrojami. Niewiele osób wie, że ta szarża jest do dziś badana w akademiach wojskowych jako jeden z punktów zwrotnych, które zatrzymały ekspansję otomańską w środkowej Europie. Sam awans rodziny nie był jednak ani prosty, ani szybki.
Przez pokolenia sobiescy musieli rywalizować o wpływy z rodzinami znacznie bogatszymi i bardziej tradycyjnymi, zawierając strategiczne małżeństwa i gromadząc drobne urzędy administracyjne, aż zdobyli wystarczający wpływ na dworze królewskim. Co ciekawe, zanim stał się królem, Jan Sobieski przez lata walczył w kampaniach przeciwko Tatarom i Kozakom na wschodnich granicach królestwa, co było wojną wyczerpania, znacznie mniej spektakularną niż szarża pod Wiedniem, ale to właśnie ona ukształtowała całkowicie jego sposób dowodzenia wojskiem. Jeśli znajdziesz to nazwisko w swoim drzewie genealogicznym, może być ono związane z tą linią wiejskich rycerzy, którzy wieki później zobaczyli, jak jeden z ich potomków zostaje królem. To jednak tylko część historii. Niewiele osób naprawdę zna nazwisko Zawisza, a jeszcze mniej wie, dlaczego stało się ono synonimem honoru w całej Polsce. Nazwisko pochodzi od starej formy imienia Zawisz, związanego ze starosłowiańskimi pojęciami siły i wytrwałości. Człowiekiem, który uczynił to nazwisko wiecznym, był rycerz urodzony około 1399 roku, znany jako Zawisza Czarny. Przezwany tak za ciemny kolor swojej zbroi, służył królowi Władysławowi Jagielle i walczył w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, jednej z najważniejszych bitew średniowiecznej Europy, w której siły polskie i litewskie stanęły przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Zawisza nie był jedynie zdolnym wojownikiem. Był znany na całym dworze z tego, że nigdy nie łamał danego słowa, że broni słusznych spraw nawet wtedy, gdy oznaczało to ogromne osobiste ryzyko. Do dziś w języku polskim istnieje powiedzenie pewny jak Zawisza, używane do opisania kogoś, na kim można w pełni polegać. Zginął w 1428 roku, próbując uratować towarzysza podczas przeprawy przez rzekę w Bułgarii, co tylko wzmocniło jego legendę. Warto pamiętać, że życie rycerza, takiego jak Zawisza, dalekie było od samych turniejów i zaszczytów. Brał udział w niezliczonych kampaniach na mroźnych terytoriach, znosił głód podczas długich oblężeń i niejednokrotnie musiał osobiście negocjować rozejmy i wykupy, co wymagało zarówno umiejętności dyplomatycznych, jak i siły fizycznej. To nazwisko niesie dosłownie ciężar słowa honoru, który przetrwał 600 lat. Historia zmienia kierunek, gdy dochodzimy do nazwiska Tarnowski. W przeciwieństwie do Zawiszy, związanego z jednym legendarnym człowiekiem, Tarnowski reprezentuje całą linię strategów wojskowych. Nazwisko pochodzi prosto od miasta Tarnów na południowym wschodzie Polski, założonego już w XIII wieku. Kto posiadał tam ziemię, albo był wyznaczony jako pan feudalny regionu, zaczynał nosić to nazwisko jako tytuł terytorialny. Najsłynniejszym przedstawicielem tej linii był Jan Tarnowski, urodzony w 1488 roku, który stał się jednym z największych wodzów renesansowej Polski. Nie tylko walczył w wielu kampaniach, ale napisał jeden z pierwszych polskich traktatów wojskowych, porządkując strategie bitewne, które miały być używane przez kolejne pokolenia. Niewiele osób wie, że zamek rodzinny wciąż częściowo istnieje w Tarnowie, a miasto do dziś zachowuje ulice i pomniki poświęcone tej linii. Sama kariera Jana Tarnowskiego była naznaczona nieustannymi wyzwaniami. Musiał równocześnie obronić granice przed najazdami tatarskimi z południa i przed groźbą Imperium Otomańskiego, często z ograniczonymi środkami i nieopłaconymi wojskami, co było częstą rzeczywistością wśród polskich wodzów tamtych czasów, którzy nierzadko finansowali część kampanii z własnych zasobów. Noszenie tego nazwiska oznaczało pierwotnie odpowiedzialność nie tylko za ziemię, ale za całą strukturę obrony regionalnej przed najazdami ze wschodu. Następne nazwisko prowadzi nas jeszcze dalej w przeszłość. Odrowąż to jeden z najstarszych dokumentowanych rodów rycerskich w historii Polski, z zapisami sięgającymi XII wieku. W przeciwieństwie do większości nazwisk z tej listy, Odrowąż nie wywodzi się z jednego miejsca, ale z herbu. Herbu Odrowąż, dzielonego przez różne spokrewnione rodziny, które identyfikowały się tym samym wojennym symbolem, choć zarządzały różnymi ziemiami. Ten system wspólnych herbów, unikalny dla polskiej szlachty, łączył rodziny po linii bojowej, a nie tylko terytorialnej.
Jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli tej linii był Iwo Odrowąż, biskup krakowski, który na początku XIII wieku przywiózł do Polski pierwszych dominikanów, fundując jeden z najstarszych klasztorów w kraju, działający do dziś w historycznym centrum Krakowa. Co ciekawe, choć linia ta wydała biskupów i ważnych duchownych, jej pochodzenie jest czysto wojenne, związane z rycerzami broniącymi granic na południu polskiego terytorium, często w bardzo trudnych warunkach, ponieważ ten region był nieustannie sporny między różnymi polskimi księstwami przed pełnym zjednoczeniem królestwa, co oznaczało podzieloną wierność, sojusze zmieniające się z roku na rok i nieustanną potrzebę udowadniania lojalności poprzez konkretne czyny wojenne. Kto nosi to nazwisko dzisiaj, zachowuje pamięć o jednej z najstarszych struktur wojskowego pokrewieństwa udokumentowanych w środkowej Europie. Historia ujawnia coś jeszcze bardziej interesujące, gdy spojrzymy na nazwisko Czarnecki. Podstawowe słowo czarny jest oczywiste w samym brzmieniu i uważa się, że nazwisko powstało w związku z miejscowością albo cechą fizyczną przodka, choć dokładne pochodzenie wciąż wzbudza debatę wśród historyków. Człowiekiem, który przekształcił to nazwisko w narodowy symbol, był Stefan Czarnecki, urodzony w 1599 roku. Hetman, czyli najwyższy wojskowy dowódca, podczas jednego z najczarniejszych okresów polskiej historii, znanego jako potop szwedzki, gdy Szwecja zajęła terytorium między 1665 a 1660 rokiem. Czarnecki stał się znany z używania taktyk partyzanckich, atakując szybko i znikając, zanim wróg mógł zareagować, strategii uważanej za rewolucyjną na tamte czasy. Jego znaczenie było tak wielkie, że jego nazwisko pojawia się do dziś w polskim hymnie narodowym Mazurku Dąbrowskiego, w wersie opisującym jego bohaterski powrót do Polski, by uwolnić kraj od zagranicznej okupacji. Okres, w którym działał Czarnecki, był naznaczony powszechnym zniszczeniem. Całe miasta spalone, ludność przesiedlona i kryzys gospodarczy tak poważny, że minęłyby dekady, zanim królestwo w pełni się odbudowało, co czyni jego zdolność do utrzymania zorganizowanych i zmotywowanych wojsk w środku tego kolapsu jeszcze bardziej godną uwagi dla historyków wojskowości. Bardzo niewiele rodzin na świecie może powiedzieć, że ich nazwisko jest dosłownie wyśpiewane w hymnie narodowym. Do tego momentu poznaliśmy nazwiska związane z wioskami, starymi herbami i wodzami, którzy zmienili przebieg decydujących bitew. Ale 5 kolejnych nazwisk jest związanych z niektórymi z najdramatyczniejszych i najmniej znanych chwil w polskiej historii, obejmujących zaginione zamki, sojusze między królestwami i spory, które pomogły ukształtować całą Europę Wschodnią. Chodkiewicz to nazwisko, które niesie historię władzy i wojskowej dyscypliny. Rodzina ma korzenie w litewskiej szlachcie, później wcielonej do polskiego królestwa poprzez Unię Lubelską w 1569 roku, która zjednoczyła Polskę i Litwę w jedną konfederację polityczną. Nazwisko jest związane z ogromnymi włościami w regionie należącym dziś do Białorusi i Litwy. Najsłynniejszym przedstawicielem tej linii był Jan Karol Chodkiewicz, urodzony w 1560 roku, który stał się jednym z największych hetmanów w polskiej historii. Poprowadził zwycięstwo w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku, gdzie liczebnie mniejsza siła polsko-litewska pokonała znacznie większą armię szwedzką. Wynik tak zaskakujący, że wciąż jest badany w akademiach wojskowych jako przykład wyższej taktyki nad liczebną przewagą. Lata później, już chory, dowodził polskimi siłami w bitwie pod Chocimiem w 1321 roku. Przeciwko Imperium Otomańskiemu zdołał zatrzymać turecki postęp w Europie, zanim zmarł podczas samego oblężenia, nigdy nie widząc ostatecznego wyniku kampanii, którą sam zaplanował. Ta bitwa w szczególności była naznaczona okrutnymi warunkami, brakiem zaopatrzenia, chorobami szerzącymi się w obozie i znacznie liczniejszą armią otomańską, co uczyniło polsko-litewski opór jednym z najbardziej badanych epizodów na temat tego, jak przywództwo i organizacja mogą zrównoważyć ogromne przewagi liczebne wroga. To nazwisko reprezentuje mostek między dwoma narodami, litewskim i polskim,
zjednoczonymi pod jednym sztandarem wojennym. Nazwisko Kmita niesie historię związaną prosto z jednym z najlepiej zachowanych zamków w Polsce do dziś. Linia ta pojawia się w dokumentach od XIV wieku, związana z drobną wojowniczą szlachtą południa polskiego terytorium. Najsłynniejszym przedstawicielem był Piotr Kmita, urodzony w 1427 roku, który stał się wielkim marszałkiem koronnym, jednym z najwyższych urzędów królewskiej administracji. Przekształcił zamek w Wiśniczu, do dziś otwarty dla turystów w Małopolsce, w jedną z najbardziej luksusowych ufortyfikowanych rezydencji w całej środkowej Europie tamtych czasów, łącząc architekturę obronną z elementami renesansowymi przywiezionymi prosto z Włoch. Niewiele osób wie, że ten zamek przetrwał praktycznie nietknięty przez wieki wojen, pożarów i okupacji, będąc dziś jednym z najpełniejszych przykładów szlacheckiej fortecy przekształconej w renesansowy pałac w całym regionie. Przekształcenie zamku nie było proste. Wymagało dekad prac, wyspecjalizowanej siły roboczej przywiezionej z innych części Europy i ogromnych środków finansowych, co często stawiało rodzinę w trudnej sytuacji wobec wierzycieli i innych szlacheckich domów, rywalizujących o ten sam wpływ na dworze królewskim. Kto nosi to nazwisko, nosi też pamięć o historycznym przejściu od czysto wojskowego rycerza do szlacheckiego administratora i mecenasa sztuki. Niewiele nazwisk niesie tak wielką historyczną władzę jak Radziwiłł. Ta rodzina stała się jedną z najbardziej wpływowych w całej Europie Wschodniej, kontrolując ogromne terytoria głównie na obszarze dzisiejszej Białorusi, z główną siedzibą w mieście Nieśwież. Rodzinny zamek, wybudowany tam, wciąż istnieje i został uznany przez UNESCO za światowe dziedzictwo, zachowując do dziś archiwa, zbroje i dokumenty wieków wojskowej i politycznej dominacji. Radziwiłłowie nie byli jedynie rycerzami, byli praktycznie równoległymi władcami na litewsko-polskim terytorium, posiadając prywatne armie, bijąc własne monety w pewnych okresach i utrzymując bezpośrednie stosunki dyplomatyczne z innymi europejskimi potęgami, w tym z samym Świętym Cesarstwem Rzymskim, które przyznało członkom rodziny tytuły książęce. Taki poziom autonomii w obrębie już istniejącego królestwa był wyjątkowo rzadki w średniowiecznej i renesansowej Europie, czyniąc tę linię niemal jedynym przykładem równoległej władzy w ramach struktury monarchicznej. Utrzymanie tej władzy wymagało jednak nieustannej równowagi. Rodzina musiała administrować ogromnymi terytoriami, często odległymi od stolicy, radzić sobie z napięciami religijnymi między katolikami i protestantami w obrębie samej litewskiej szlachty, a wciąż utrzymywać prywatne armie gotowe na każdą zewnętrzną groźbę. Kombinacja obowiązków, z którą niewiele innych europejskich domów szlacheckich musiało się zmierzyć w tej samej skali. Nazwisko Lankoroński jest bezpośrednio związane z jednym z najbardziej strategicznych granicznych zamków, jakie zbudowano w średniowiecznej Polsce. Około 1161 roku król Kazimierz Wielki zarządził budowę fortecy na wzgórzu blisko dzisiejszego Krakowa, nazwanej Lankorona. Słowo łączące elementy germańskie i polskie, związane z długą koroną albo trwałą koroną. Ten zamek był częścią linii obronnej znanej jako Orle Gniazda, serii fortec budowanych na skalnych formacjach, by chronić handlowe szlaki łączące Polskę z Węgrami. Rycerze wyznaczeni do administrowania i obrony tej fortecy przyjęli nazwę samego zamku jako nazwisko. Praktyka powszechna wśród polskiej terytorialnej szlachty. Ruiny tej fortecy można do dziś zwiedzać, oferując jeden z najbardziej zachwycających widoków na wiejski krajobraz Małopolski, praktycznie niezmieniony od czasów średniowiecznych. Utrzymywanie granicznej fortecy takiej jak ta nie było prostym zadaniem. Odpowiedzialni za nią rycerze musieli radzić sobie z odosobnieniem życia na wyniosłym terenie, daleko od ośrodków miejskich, niewielkim zaopatrzeniem w zimie i nieustannymi atakami zbrojnych grup przechodzących przez góry od strony Węgier, co wymagało praktycznie nieprzerwanej czujności przez cały rok. Ostatnie nazwisko na tej liście prowadzi nas do kolejnego zamku, który przetrwał do dziś, choć tylko w ruinach. Tęczyński pochodzi od zamku w Tęczynie, blisko wioski Rudno, również w Małopolsce.
Rodzina nosząca to nazwisko stała się w XVI wieku jedną z najbogatszych w całej polskiej szlachcie, zajmując dziedziczny urząd kasztelana krakowskiego, odpowiedzialnego bezpośrednio za obronę wtedy stolicy królestwa. Ruiny zamku, częściowo zniszczone przez pożar w XVII wieku, do dziś przyciągają osoby zainteresowane średniowieczną historią, a przechadzanie się między pozostałymi wieżami jest jak przeniesienie się prosto do czasów, gdy ta rodzina kontrolowała znaczną część handlu i wojskowej obrony centralnej Polski. Upadek tej linii, podobnie jak upadek wielu innych potężnych rodzin polskiej szlachty, nastąpił stopniowo i bolesnie, naznaczony spadkowymi sporami, narastającymi długami i postępującą utratą politycznego wpływu, gdy scentralizowana władza szlachty zaczęła się rozpadać w kolejnych wiekach. 10 nazwisk, 10 historii, ale jedna prawda łączy je wszystkie. Nazwisko jest, być może, najstarszą rzeczą, jaką rodzina może odziedziczyć. Starszą niż jakikolwiek dom, jakikolwiek przedmiot, jakakolwiek fotografia. Przetrwa wojny, najazdy, zmiany granic, całe rozbiory kraju, a mimo to wciąż jest wypowiadane, pokolenia później, często bez tego, by ktokolwiek naprawdę wiedział, skąd się wzięło. Jeśli nosisz jedno z tych nazwisk albo podobne, może ono zachowywać, choć w sposób cichy, fragment świata, który zniknął wieki temu. Zamków, które już nie istnieją jako fortece. Bitew, które zmieniły losy całych narodów. Historia nie istnieje jedynie w książkach. Czasami jest zapisana dosłownie w nazwisku, które podpisujemy każdego dnia. Niektóre nazwiska zachowują pamięć o królach i decydujących bitwach. Inne skrywają historie jeszcze starsze, sprzed powstania samych królestw, jakie znamy dzisiaj. I to są historie, które odkryjemy razem w kolejnych odcinkach.